Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię was moją miłością, błogosławię was moim macierzyństwem, błogosławię każdy wasz krok, błogosławię każdą waszą myśl. Moje ukochane dzieci, wszystko, co istnieje, zostało stworzone ręką Ojca, przyroda w całości, aby była dumą i utrzymaniem człowieka, królestwo zwierząt, aby zarówno towarzyszyło człowiekowi, jak i pomagało mu nie tylko w utrzymaniu, ale także w ozdabianiu stworzenia Ojca, królestwo minerałów, aby w nim człowiek był zdumiony wspaniałością i pięknem, którym Ojciec go ozdobił. W tej chwili wzywam was, abyście byli całkowicie świadomi, że wszystko, co istnieje, wyszło z ręki Ojca dla dobra człowieka, i że człowiek był tym, który zdeformował to boskie stworzenie. Bądźcie czujni, bo tendencje ideologiczne i fałszywe ideologie, zwłaszcza religijne, chcą zmylić moje dzieci i to im się udaje. Natura została stworzona przez Ojca, aby była kochana, podziwiana i szanowana przez człowieka, podobnie jak wszystkie królestwa. Nie dajcie się więc zmylić tym niepoważnym i fałszywym wymówkom i oskarżeniom niektórych ludzi, którzy wzięli stworzenie Ojca Niebieskiego, aby przypisać je ideologiom sprzecznym z Duchem Bożym. Mam na myśli w szczególności tych wszystkich, którzy przywłaszczyli sobie stworzenie Ojca Niebieskiego, a tym samym oskarżają tych, którzy czyniąc i będąc posłusznymi woli mojego Syna, starają się o dobro stworzenia, aby oddać Ojcu tę miłość, z jaką obdarzył On człowieka wszystkim, co niezbędne do jego przetrwania na planecie. Miejcie pewność, że to, co istnieje, nie należy do żadnej fałszywej ideologii, należy do Boga Ojca dla dobra człowieka, a obowiązkiem i powinnością człowieka jest chronić wszystko, całe stworzenie. Głoście swobodnie obronę stworzenia, bo taka jest wola Ojca, bo kto nie broni stworzenia, ten nie broni tego, co najświętsze, czyli człowieka. Mój ukochany ludu, nie wystarczy, że mówicie o sobie, że jesteście świadomi wydarzeń, które mają miejsce wśród ludzkości w tej chwili i prowadzą was do przepaści bez przeszkód. Wy, którzy nazywacie się moimi dziećmi, musicie być nie tylko świadomi chwili, w której żyje ludzkość, ale świadomi tego, że każdy z was musi być odbiciem działań i dzieł mojego Syna, a więc być ludźmi pokoju, miłości, zgody, pokory, a także prawdy. Prawda polega na głoszeniu, jak mój Syn i jego uczniowie, właśnie tego, prawdziwej miłości. Prawdziwa miłość nie ukrywa wad, które prowadzą waszych braci i siostry do upadku w przepaść, gdzie szatan czeka na swój łup. Prawdziwa miłość to ta, która realizuje, działa i wypełnia wolę mojego Syna, a jest nią zbawienie jak największej liczby dusz. Mówi Luz de Maria, w tej chwili Matka przedstawia mi wielką bitwę, wielką wojnę, która wkrótce wybuchnie. Pokazuje mi kalendarz i jego strony szybko przerzucają się zaznaczając miesiące, i widzę ilość niewinnych ludzi cierpiących z tego powodu. I ona pokazuje mi ilość demonicznych istot całkowicie zdeformowanych, biorących w posiadanie żołnierzy, bo widzę ich z bronią i zabijających wszystkich, którzy staną na ich drodze, karmiące niemowlęta i ich matki, matki w ciąży, dzieci, dorosłych i młodzież, która nie chce uczestniczyć w tej wojnie. Matka Boża, mój ukochany ludu, trwacie tak, jakby to, co zapowiedziałam, nie wydarzyło się przez długi czas, a zapomnieliście, że czas nie jest czasem i nie istnieje, raczej jest chwilą w rękach mojego Syna i wszystko może się odbyć w jednej chwili, bez waszego nawet zauważenia. Wzywam was,
abyście nie trzymali się kurczowo tego, co ziemskie, ale abyście trzymali się mojego Syna, który jest drogą, prawdą i życiem. Stale stawiajcie wasze domy i wasze rodziny przed naszymi świętymi sercami, jedyną ostoją dla was, by osiągnąć siłę, nie tylko duchową, lecz siłę w waszym sumieniu, w waszych myślach, w waszym umyśle i w waszym sercu, by nie podupadać. Na poziomie konfliktów między supermocarstwami rozgrywają się wielkie wydarzenia. Zapraszam was w tej chwili do modlitwy za Rosję. Zapraszam was do modlitwy za Chiny. Nie pomijajcie w swoich modlitwach Stanów Zjednoczonych. Dobrze wiecie, że ziemia, która was kołysała jako matka, zestarzała się z powodu ciągłych grzechów ludzkości i chce być odnowiona. Pozostańcie czujni, ponieważ komunizm już się rozwinął, już pokrył i już zabrał nieostrożnych, skąd będzie mógł atakować tych, których weźmie za cel. Bądźcie posłańcami mojej miłości i bądźcie świadomi, że ten, kto nie jest posłuszny swojemu ojcu, nawet jeśli jego ojciec jest miłosierny, jest wyciągnięty jak plewa, aby nie zaszkodził pszenicy. Ten, kto nazywa się moim synem, ten, kto nazywa się chrześcijaninem, nie może myśleć, że z tego powodu osiągnął zbawienie, przeciwnie, ma większe zobowiązanie niż w innej chwili, ponieważ jest to ostateczna chwila, w której rozwój wszystkich proroctw zapoczątkowanych i w tej chwili jest doprowadzany do spełnienia. Po prostu czekajcie, ale światło mojego Syna świecące w waszych sercach sprawi, że zrozumiecie, że walka z tym samym ludzkim ego i walka o posłuszeństwo jest tym, co da wam błogosławieństwo życia w ziemi obiecanej. Pozostańcie zjednoczeni, wszyscy, którzy są moimi dziećmi, wszyscy, którzy są dziećmi mojego boskiego Syna, pozostańcie zjednoczeni, ponieważ w chwili, w której się rozdzielicie, w tej chwili nie będziecie już ani zdobyczą, ani przynętą, ale łupem szatana i jego zwolenników. Nie chcę letnich dzieci, które usłyszą moje słowo i natychmiast o nim zapomną, bo przestaną mnie słuchać. Jedynymi, którzy mnie usłyszą, będą ci, którzy wraz ze mną powiedzą: Twoja wola niech się stanie na ziemi, tak jak jest w niebie. Nie zapominajcie, że pszenica może być zmieszana, ponieważ będąc pszenicą nie jest wolna od plew, ale aniołowie wykonawcy przyjdą za chwilę i jednym cięciem wyrwą plewy, które chcą zanieczyścić pszenicę. Zjednoczcie się, jak mój syn i ja zjednoczyliśmy nasze serca, abyście otrzymali pocieszenie i nie zostali pokonani. A wy, którzy słyszycie to słowo, z rozkazu Bożego przypominam wam, że tylko ci, którzy mają miłosierne serce, będą w stanie zrozumieć wielkość tych wezwań. Pozostańcie w mojej miłości i niech pokój mojego Syna całkowicie wtargnie w istotę każdego z was, Matka Boża.